W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć Haiti takim, jak większość ludzi je pokazuje w internecie. Brudnym, niebezpiecznym i pełnym ciężkiej, codziennej rzeczywistości. Ale to tylko jedna strona tego kraju. Dzisiaj pokażę wam zupełnie inne Haiti, którego praktycznie nikt nie pokazuje. Piękne karaibskie wyspy, turkusową wodę i miejsca, które wyglądają jak totalnie inny świat. Mimo tego wszystkiego nie obyło się też bez momentu, który szybko przypomniał mi, gdzie jestem. Podczas voodoo zrobiło się naprawdę nieciekawie. Ale się tam odwaliło. Powiem wam, że na chwilę się przeraziłem. Mówię o. Jeśli chcecie zobaczyć tę zupełnie drugą twarz Haiti i to, co jeszcze zobaczyłem w tej niezwykłej podróży, to koniecznie zostańcie ze mną do samego końca. Przed nami jeszcze kilka miejsc, które totalnie zmieniają obraz tego kraju. Zaczynamy. To jest nasza łódź. Poczekaj, czysta woda tu jest. O. Dzisiaj pokażę wam z trochę innej strony Haiti. Dobra, witam serdecznie moi drodzy. Jestem z Maki, to jest mój kapitan na dzisiaj. Teraz wam pokażę troszkę inną stronę Haiti. Haiti to jest mój 163 kraj na 193. Ostatni po tej stronie świata, ostatni w Amerykach. I pokażę wam dzisiaj naprawdę z takiej strony, jakiej się nie spodziewacie. Patrzcie, jaka tu jest piękna plaża od razu. There is a one off the beach. Having them Nellies. And all this is closed, yeah? Yeah, it closed. Nobody coming here The now? system made it. Okay. But still look good. Yeah, still look good. Pozamykana cała, patrzcie, tutaj wszędzie skutery zaparkowane. I nie działa. No takiej strony Haiti to wam chyba nikt nie pokazywał na internecie. Każdy pokazuje tą najbrzydszą, jaką się da. No ale Haiti też ma drugą stronę. Taką, która wygląda właśnie tak. Piękne karaibskie plaże. Tutaj wszystko, co wam teraz pokazuję, to jest miejsce, gdzie właśnie jest prywatna część wyspy Royal Caribbean. Tutaj normalnie te wielkie statki parkują, no ale od jakiegoś czasu nie pływają tutaj ze względów bezpieczeństwa. No i jedna wyspa, dwa różne kraje. Jeden, który jest niesamowicie rozwinięty, bardzo turystyczny, czyli Dominikana. Tam, gdzie Hiszpanie kolonizowali tamtą część. Tutaj z tej strony Francuzi. No i widać. Tam na plaży oczywiście nie możemy wejść, no bo to jest prywatna z Royal Caribbean, ale po wodach nikt nam nie zabronił pływać. Znaczy, trochę jestem zaskoczony. Szczerze myślałem, że ktoś tego będzie pilnował. Także nie będzie można tu pływać, ale nie można tylko wejść. No tam jest wszystko ogrodzone, tam pilnuje tego policja. W ogóle policja nas zatrzymała po drodze, brali mój paszport, sprawdzali. Dali, czy mam jakiś alkohol przy sobie. Ale jak usłyszeli z Polski, to od razu uśmiech na twarzy. Mówią Polacy, Polska i Haiti. Dobra historia wspólna. Tutaj Polaków powinni się robić. Jest tutaj w ogóle jedna wioska też polska. Wtedy nie pojadę tam, bo jest przy stolicy samej. Ale dalej tam są ludzie, którzy mówią po polsku, mają polskie nazwiska. Jest kultura zachowana jeszcze. Chłopaki idą zagadać, czy mogę sobie nad wyspą polatać. No i tutaj jest mój hotel, w którym się zatrzymuję. Ale zobaczcie, jakie piękne miejsce. Łasek. Wszędzie palmy. Piękna woda. Pani live'a sobie robi tutaj. Ładne miejsce, ładnie.
Haiti. Tutaj jakiś pokoik będzie. Wow, duże to. O, taki pan piękny pokój. Nice, beautiful. W Haiti mieszka 11,5 miliona ludzi, z czego w samej stolicy, do której nie można sobie tak oficjalnie pojechać bez ochrony lub bez wtyków u kogoś tam gdzieś w jakimś lokalnym gangu, że was po prostu zabrał i że wam się nic nie stało. Tam mieszka w samym mieście 1 milion ludzi, a z całą aglomeracją 2,5 miliona. Widok mam tutaj piękny. Ale świetnie mają to miejsce przygotowane. Tak czytałem oceny, to były takie bardzo średnie. Nie byłem zdecydowany, czy chcę na pewno tutaj zostać. I mnie to dziwi, bo jest naprawdę pięknie tutaj. O, tam gdzieś do góry się idzie. Ale wiecie na przykład, za co były złe opinie? Wystawiona zła opinia: nie ma klimatyzacji w pokoju. No ale jest napisane w ogłoszeniu, że jest tylko wiatrak. Albo zła opinia: jedzenie nie było na tyle dobre, jak wymagałem. I ludzie takie opinie dają. I później hotel musi mocno pracować. O, patrzcie co tu jest. O, ciekawe. Dobra, myślałem, że to będzie ładny widok, ale niestety wszystko zasłonięte drzewami. Wiele osób, oglądając wszystkie filmy z Haiti i wszystkie informacje w ogóle na temat kraju, cały czas ma bardzo zły obraz. I wiele osób zapomina o tym, że Haiti przecież leży nad Morzem Karaibskim. I Haiti też może wyglądać tak. Tylko zależy, które Haiti się chce zwiedzać, którą część tego kraju. No ale wiadomo, że bardziej ludzie jak jadą, to szukają sensacji, jadą do miasta. No ja się nie dziwię wcale też, no bo jakbym miał okazję pojechać do stolicy, jakbym znalazł jakiegoś lokalnego ganguza, to może też bym pojechał. Nie udało mi się znaleźć. Jestem tutaj, w tej bezpiecznej części, powiedzmy. Ale tak, no. To jest w ogóle ziomuś, który się nazywa Maki. On tak organizuje sobie tutaj te wycieczki, jakoś stara się sobie radzić. I pamiętajcie, jak przyjeżdżacie na Haiti, to oni wam tak kosmiczne ceny za wszystko będą mówić, że to jest aż przeginka i to totalna. Za taksówkę na przykład wam mogą powiedzieć z lotniska $100, a ja na przykład płaciłem 10. Maki na początku na przykład chciał za wycieczkę $500, a wyszło na to, że płacę 80. No około 100 mu dam. Bo cały dzień będzie ze mną, jutro jeszcze mnie musi odwieźć, no także no około 100 dostanie. Także pamiętajcie, że zawsze się trzeba targować, bo tutaj prawie nikt nie przyjeżdża. I oni są tutaj nauczeni do tego, że przyjeżdżają tutaj właśnie ludzie, którzy chcą cały świat zobaczyć. I ludzie, którzy po prostu mają hajs z tego Every Passport Stamp, z tej grupy i tak dalej. I są nauczeni do tego właśnie, żeby im dużo płacić. Także pamiętajcie, że trzeba się targować, bo to jest oszustwo. Nie można tyle płacić, bo to jest oszustwo po prostu. I no, i widzicie, no 1/5 możecie zapłacić, a za taksówkę nawet 1/10. A i tak to jest bardzo w porządku. Płyniemy na wysepkę i widzę, że się szykuje imprezka chyba. Fajnie łódkę zrobioną w żagle z jakimś prześcieradeł, z bambusa. Freedom. Fajnie, fajnie. Dopływamy właśnie na wysepkę. Ale woda piękna. Wiedziałem, że to będzie ładnie, ale nie spodziewałem się, że takie Haiti będę oglądał. Wysepka ta nazywa się Ila Arad. Dokładnie tak. Już pewnie to źle mówię, bo to po francusku nazwa.
Zaraz połatam dronem, zobaczycie z góry, jak to pięknie jest. Przeszliśmy właśnie teraz sam dookoła, zajęło nam to 5 minut. No wiadomo, tam gdzie nie sprzątają, no to sypy z morza, fale wyrzucają jednak ten plastik i te śmieci. Ale tu gdzie ogarniają, fajnie wygląda. No i dobra, i wracamy. Świetne miejsce, Wyspa Szczurów. Fajnie było to zobaczyć. Płyniemy dalej. Wow. Patrzcie, do jakiej zatoki wpłynęliśmy. A tak w ogóle wcześniej mówiłem, że jesteśmy nad Morzem Karaibskim, a jednak nie, tutaj już jest ocean. Ocean Atlantycki. Z drugiej strony Haiti jest Morze Karaibskie. Nie wiem co tu jest, ale widzę, że się coraz ładniej robi za tą skałą wielką. Szczerze myślałem, że płyniemy już na obiad, ale nie narzekam, bo pięknie wygląda. No i teraz wreszcie jedziemy tam, na drugą stronę. Zaraz zobaczycie, jeszcze mogliście do nas zobaczyć, ale akurat zaczął mi padać wtedy, także musiałem go wyłączyć. Zaraz tam podpłyniemy i zobaczycie kolejne piękne miejsce tutaj w Labadie. W ogóle Labadie, no to wiadomo, to jest ten główny port, gdzie przypływają wycieczkowce. Ale tam jak się przypływa, tak naprawdę nie zobaczycie w ogóle Haiti. Jak chcecie zobaczyć Haiti, to trzeba wyjść poza to, czyli tutaj wszędzie, gdzie jesteśmy, w tych takich małych wioskach rybackich, no to tu jest Haiti, a tam to wiadomo, pływacie na jedną plażę. Chociaż nie ukrywam, że miałem też taki pomysł, jak swojego czasu nie dało się tutaj przyjechać. Stwierdziłem, że przypłynę sobie tylko po prostu na rejs. No ale całe szczęście, udało się bez problemu. Wiza na lotnisku po przylocie, $10. I jesteście. Ale ty sobie wybudował willę. Albo hotel, nie wiem nawet. Ale miejscówka kozak. Tutaj Airbnb kolejne. A powiem wam, że niezłe miejsce na Airbnb. Niezły widoczek. Kurde, nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem taką wodę, serio. Pomyślcie sobie taką opcję. Paradise. Paradise? Paradise. Paradise, yeah. Oh, it's really paradise. Ale pomyślcie, zarezerwuję sobie jakieś Airbnb na Haiti i macie taką miejscówę. Sztosik. Tylko dostać się, tylko można tutaj właśnie łodzią. Nie ma innej drogi. Góry dookoła wszędzie. A, gdzieś tutaj się idzie, tej miejscówki. Źródło, czy co? Co mi to pokazuje? No, zimna woda strasznie. Czyli gdzieś źródło tu wypływa. Kolejne jakieś do wynajęcia Airbnb. Jedyna droga jak dotrzeć, no to łódka. No bo patrzcie co tam jest za tym domem. Tylko drogą morską można dotrzeć. No i dopływamy na miejscówkę, która w sumie jest niedaleko hotelu, w którym się zatrzymałem. Wreszcie jakieś jedzonko. Kurczę, nie no, miejscowe to są naprawdę piękne. Jesteśmy właśnie na Belly Beach.
Okay, Maki, maybe you can say something to Polish people. How is the situation now in Haiti? It's going better now or No, just know the situation in Haiti is so bad. so bad? Yeah. Because about the system PowerPoints, Okay. every people but don't have a work to do like a guys, but they just create a group, Okay. okay, to make that kidnapping, and after to make the money. If you don't have money like a poo, kill you, okay, then make you pass misery, okay. Yeah. But situation in Cap Haiti then is better. Yeah. Yeah, Then, Cape is better. yeah. Combination. Okay. Yeah, when you come Cape, you can relax yourself. Because in capital is not It's not safe. It's Yeah. not good. The capital is so bad. Okay. What you can say about your work? If you are the guide. About my work, but sometimes it's so bad too. Okay. Okay, you can go to look life. The things will come. Sometimes you go in, you so well good, but sometimes too you go into no client because the activities so can change. Not everything Sunday. But this area is safe, I think. Yeah. These people don't have to be afraid about nothing if they come in here, like this side of Haiti. No, the people don't come. That's how everyone here. Yeah. I know not coming now, but I think if someone want to come, the best place is here. Yeah. It's here. It's Labadie. It's Cape. Labadie, yeah. Because it's beautiful. Beautiful. It is. That you see too. Yeah. For me, I really like it. Yeah. But when you come Labadie, you can get a hotel too in this village. Okay. But me as a taxi man, you can just make a contact with me, like a flyer. You see. Yeah, I just need your contact. You, Yeah. if someone want to come here. Yeah. And explain you, they'll give you the information to relax. Dlaczego też Haiti jest takie biedne, jakie jest? No to wam trochę to wytłumaczę. W czasach, kiedy wiecie, wygrali walkę z kolonizatorami, uwolnili się od Francuzów, to nie skończyło się tak, jak się miało skończyć, pewnie jak sobie wyobrażali. Bo ogłosili niepodległość, ale trzeba pamiętać o tym, że Francja miała 40% swoich dochodów w ogóle stąd właśnie, z Haiti. Czyli nie mogli sobie tego tak po prostu odpuścić. Tutaj znajdowały się największe plantacje, niewolników. To wszystko były pieniądze. Także po ogłoszeniu niepodległości Francja, cała armia Francji, no nie cała Francja, armia Francji popłynęła do brzegów i zażądała od Haiti spłacenia długów za plantacje, spłacenia długów za niewolników. I Haiti, wiadomo, nie miał wtedy sojuszników, był nowym krajem, nie miał też armii, żeby walczyć z Francją. No to po prostu zgodzili się na spłatę tego długu i przez kolejne 100 lat spłacali dług, który trafiał do banków Francji, zamiast budować szkoły, drogi, żeby ludziom się lepiej żyło. Cały czas musieli spłacać długi. Homar na obiad. Na bogato, nie no, żartuję, wcale nie na bogato, po prostu jest tani tutaj. Właśnie sobie przypomniałem, dlaczego nigdy nie zamawiałem homarów. Po pierwsze cena, tutaj był tani, ale po drugie to, że tam prawie w ogóle nie ma co zjeść. Troszkę mięska i tyle. Tylko wygląda ekskluzywnie, ale najeść to tym się nie da. Także dalej głodny. No i wracamy do hotelu, chwila przerwy i ruszamy zobaczyć tutaj na wioskę. Pokażą mi jak tutaj wygląda voodoo, które jest tutaj bardzo mocno zakorzenione w Haiti. Oczywiście większość narodu to chrześcijanie, ale wielu z nich to łączy ze sobą po prostu. Wierzenie afrykańskie voodoo z czarami ze wszystkimi razem z wiarą chrześcijańską. Szczerze to nie wiem, jak dzisiaj będę spał. Jest już 18:30, a w pokoju jest dalej 100 stopni. Oczywiście przenośnie, ale jest straszna sauna. Cały czas. Dobra, idę się teraz przejść do wioski, zobaczyć tutaj, jak wygląda. No i zobaczyć to voodoo, jak to tu wygląda na Haiti.
Niestety w stolicy nie będę, ale warto powiedzieć o tym, co tam się stało w 2010 roku, dokładnie 12 stycznia. Ze względu na położenie, w jakich płytach tektonicznych leży Haiti, dochodzi często do trzęsień ziemi, różnych osuwisk itd. Ale w 2010 doszło do wielkiego trzęsienia ziemi właśnie blisko stolicy. There's been a sharp rise in the death toll from the devastating earthquake that hit Haiti on Saturday. Almost 1,300 people are now known to have died. I w ciągu kilkunastu sekund zawaliło się kilka tysięcy budynków, to przeróżnych, jakichś urzędowych, nawet siedziba ONZ, jakieś szpitale. 200 tysięcy osób zginęło wtedy. 1,5 miliona ludzi straciło dach nad głową. No była to jedna z największych takich katastrof właśnie XXI wieku. I podobno w stolicy dalej to widać w niektórych miejscach, że dalej się to nie odbudowało. I właśnie dobrze, jak opowiadam już o Haiti, dobrze, że żebyście w sumie też poznali taką stronę, no, do czego też to dochodzi. I po prostu ci ludzie cały czas mają pod górkę, cały czas. Oni mają tutaj nawet jedno takie powiedzenie, że za każdą górą jest kolejna góra, czyli jak rozwiążecie jeden problem, pojawia się kolejny, ale mimo tego trzeba cały czas iść przed siebie. No i oni tutaj mają co chwilę jakieś problemy naprawdę. Ale mimo tego starają się jakoś z tym uporać i iść przed siebie. To jest naprawdę świetne powiedzenie. No mają tu czas na wszystko. Umawiamy się na 18:30, 19 i tak stoi i czeka. No dobra, przyszedł 30 minut spóźniony, ale jest. Pójdźmy? Dobra, pójdziemy zobaczyć wioskę, jak wygląda. No i ta ceremonia tutaj. Wiecie, ja byłem... O, this one. Że tego kolejna łódź będzie. No, na ceremonii wudu też byłem w Nigerii, widziałem jak to wygląda. No ale chcę zobaczyć tutaj. I tak jak wam mówię, to nie jest takie wudu, które wy oglądaliście gdzieś w telewizji, jakieś złe. Oni tutaj wierzą, że to jest dobre. Robią ceremonię dla szczęścia, różne jakieś intencje mają. No i łączą to też z religią chrześcijańską. Wudu to wierzenia afrykańskie głównie. Akurat teraz przyjechaliśmy, była msza odprawiona chrześcijańska, czy katolicka. No, kościoła tu nie mają, to po prostu ksiądz postawił na środku stół i odprawiał mszę, ludzie dookoła stali i się modlili. Sobie właśnie za tym murem oglądaliśmy meczek. Reprezentacja Haiti dostała się do mistrzostw świata, a Polska nie. Ale się tam odwaliło. Powiem wam, że na chwilę się przeraziłem. Mówię, mówię do tych chłopaków, dobra, chodźcie, idziemy stąd. Jak on zaczął nagrywać, no oczywiście, wiecie, zobaczyli mnie tam, no jedyny biały. Przyszli ci, co odprawiali, zaczęli mi gdzieś tam robić jakieś te modlitwy. Musiałem tam, wiadomo, jakieś siano dać w intencji. I oni sobie poszli i mówię temu chłopakowi, czy może coś nagrać, żeby pokazać. On mówi, nagrywaj. Ja mówię, nie, ja nie nagrywam. Nawet nie próbuję wyciągnąć telefonu. Dam ci telefon, ty nagrywaj. I zaczął tylko nagrywać. 10 sekund. Przyszedł jakiś taki gościu, taki porobiony totalnie, spocony cały. Zanim przyszedł drugi, zaczęli się burzyć, co ja tam robię w ogóle. Czemu nagrywają, że mają nie nagrywać, że ktoś tam sobie nie chce i tak dalej. Ja mówię, ty, jak ma być przypał, to kasuj to. On mówi, nie będą mi mówić, co ja mogę robić. Tobie nie będą mówić, ale mi będą. Nie potrzebuję przypału, jestem na Haiti. I ten gościu taki spocony coraz bardziej do mnie. I ja mówię, spoko, jak trzeba skazować, to skazuję. Ale on coś do mnie gada po tym kreolsku.
Inny przyszedł, pyta się, czy ja mam jakiś problem. Ja mówię, nie, no, że wszystko luz. On mówi, dobra, to baw się dobrze. Ale tamten był cały czas tak agresywnie nastawiony. Ja mówię do tych chłopaków, ty, dawajcie się zawijamy stąd, bo się zaraz źle zrobi. Bo widziałem, że coraz więcej osób się patrzy na mnie. No i trzeba było się zawijać. I się go pytam później. Mówię, ty, ale to voodoo tutaj jest dobre, czy to jest złe? Bo wiesz, co wszyscy gadają, że to jest złe voodoo. On mówi, jest złe i to bardzo. Zresztą widziałeś, co się działo. Ja mówię, no, to w odpowiednim momencie się zawinęliśmy. No, nie było to fajne, przyznam szczerze. No i tak, zbieram się już. Zaraz przypływa po mnie łódka. Płyniemy tam do plaży, gdzie siadałem na nią. Następnie biorę taksę i jadę do miasta. No i tak, wylatuję zaraz z Haiti, już jestem po odprawie, zaraz siadam do samolotu. Powiem wam tak, spotkałem dużo fajnych ludzi, którzy byli dla mnie bardzo mili, ale spotkałem też takich, że bałem się, że mogą mi coś zrobić. Szczególnie na tym voodoo. Tam przez chwilę naprawdę się przestraszyłem. Bo ci ludzie byli jacyś, nie wiem, naćpani w transie. No, widać tego gościa w ogóle na nagraniu, jak do nas podchodzi po sam koniec. Ale spotkałem też bardzo miłych. No, teraz jak dałem pieniądze chłopakowi, który mnie woził, liczył na pewno na bardzo dużo mniej, bo jak zobaczył, ile mu dałem, to normalnie aż się wzruszył. Pisał mi wiadomości, że bardzo, bardzo mi dziękuję, bo mu się naprawdę te pieniądze przydadzą. Fajny gościu, naprawdę to był bardzo fajny gościu, który cały czas się za mną wstawiał, stał po mojej stronie i był naprawdę miły, dlatego bardzo będę go polecał. Jak ktoś będzie chciał kontakt do Robertsona, jak będzie tutaj leciał, bardzo polecam. No i zobaczyłem dwie strony Haiti, zobaczyłem tą brudną, tą, której się nie chce widzieć po prostu, ten syf. Normalnie jedno wielkie wysypisko śmieci, okropny syf wszędzie. No i zobaczyłem też tą drugą, która jest cudowna, piękna, ładna woda, ładne plaże. Także jak przylecicie do Haiti, to wszystko zależy od was, które Haiti chcecie zobaczyć i jak chcecie, żeby ono wyglądało w waszych oczach. Ja widziałem dwie strony. No dobra, najgorsze, że nie da się uniknąć tej pierwszej też, bo jeżeli wyjedziecie tylko z lotniska, to od razu wszędzie zaczyna się ten śmietnik. Musicie przejechać przez najgorsze regiony tego Cap Haitien, żeby pojechać później na drugą stronę, gdzie już jest ładnie. No jest jak jest. Lecę dalej. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Jak wam się podobały te odcinki, pamiętajcie, żeby zostawiać łapki, komentarze, bo bardzo mało osób to robi, a wiadomo, że to podbija moje zasięgi, które są ostatnimi czasem bardzo słabe. No ale czasem tak jest. Raz się jest na górze, raz na dole. Tak to jest. Robię swoje dalej, nie odpuszczam. Kolejny kierunek Turks and Caicos. Piękna wyspa na Karaibach. Następnie Nowy Jork. Później lecę już do Afryki. Tą część świata już mam całą odwiedzoną. Bardzo się z tego cieszę. Chociaż wolałbym mieć Afrykę raczej zobaczoną, no bo niestety jeszcze mam dużo. Ale tak, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie.